Policzmy do Czech. Jeśli wydawało wam się, że dobrze znacie Czechy, to poczekajcie, zaskoczymy was w tym filmie. Jeśli natomiast Czech nie znacie i planujecie je odwiedzić, zapraszamy was na relacje z regionu bardzo mało znanego. Jeśli nie wierzycie, że grupy Jana Żyżki i Jarosława Haszka dzieli zaledwie 40 minut, to wytrzymajcie z 20 minut z nami. A był to sierpień roku pańskiego 25 na kilka dni przed Matki Boskiej Zielnej. Powietrze było ciężkie, słońce oblepiało gorącym płaszczem. Szpaler świętych z Janem Nepomucenem przyglądał się nam, którzy wokół jednego z morawskich pałaców zachwyciliśmy się pięknym, kwiecistym ogrodem, szukając słupka, kolumienki, podestu, by usadowić aparat I z tego właśnie miejsca postanowiliśmy rozpocząć odcinek z Czeskiej Republiki. Kolejny już, a który z kolei, to już ciężko naprawdę zliczyć. Tak z głowy między 6 a 8, ale w tym regionie Czech, nie graniczącym z Polski, jeszcze nie byliśmy. Co to za piękny obiekt za naszymi plecami, zaraz się dowiecie, a teraz zobaczcie, co jeszcze w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Poznacie 2 statki kosmiczne, które wylądowały w tym kraju, taki, przed którym uklękło samo UNESCO i taki, przed nim to padło na 2 kolana. A także podskoczymy pod czeską wersję rzymskich ust prawdy, nagroby 2 wybitnych Czechów, Jana Żyżki i Jarosława Haszka, oraz dotrzemy do geograficznego środka Republiki Czeskiej. Region Wysoczyna, po czesku Wysocina, faktycznie obejmuje Wysoczyznę. Ni to góry, ni to zwykła wyżyna pośrodku obecnego państwa czeskiego. Historycznie rozdzielona między Czechy i Morawy. Nie graniczy z Polską, ale co ciekawe nie graniczy też z Austrią. Nie graniczy z żadnym innym krajem, będąc województwem środkowym, niczym nasze świętokrzyskie czy łódzkie. Ale Jaromierzyce nad Rokitną to miasteczko wybitnie morawskie. Zaczynamy w miejscowości, która położona jest na historycznych Morawach, no bo pamiętajmy, że Republika Czeska to Czechy, Morawy i Śląsk. Zajęło nam to z Bytomia około 3,5 godziny drogi, no i za chwilę, za pół godziny mamy zwiedzanie z przewodnikiem. Jednocześnie z budową tego oto okazałego pałacu został założony także ogród w stylu francuskim, co zresztą widać. Bardzo nam się podoba ta kompozycja kwiatów utrzymana w takich kolorach fioletowych, czerwonych i pomarańczowych, a po drugiej stronie rzeki znajduje się park w stylu angielskim już, czyli zupełnie 2 różne założenia. W czasach swojej największej świetności było to jedno z największych centrów życia kulturalnego i naukowego dla Europy Środkowej. W tym odcinku, mimo że Czeska Republika, będziemy mieć dla Was kilka wątków włoskich, ale to jeszcze nie jest ten wątek, chociaż gdzieś na upartego powidoki z willi medycejskich we Florencji się znajdzie. Pierwsza okazja pojawi się już we wnętrzach tejże budowli. Jej absolutny złoty wiek przypada na pierwszą połowę XVIII wieku, a wszystko to za sprawą hrabiego Jana Adama Questenberga, wielkiego mecenasa sztuki i co najważniejsze bezgranicznego pasjonata muzyki. W 1730 roku odbyła się tu premiera pierwszej czeskiej opery. Kiedy zaś zajrzymy do wnętrz samego pałacu, poczujemy ducha epoki. Te bogato zdobione apartamenty, sala taneczna, gabinet muzyczny i przede wszystkim 2 monumentalne sale balowo-koncertowe do dziś zachwycają detalami. Wyposażenie i meble wypożyczano stąd do rzekomo ponad 200 filmów kostiumowych, a także w kilkunastu filmach pałac grał. Na końcu zwiedzania docieramy do włoskiej Sala Terrena oraz łaźni rzymskiej z portretami rzymskich cesarzy. Jako integralną część swojej barokowej wizji tuż obok rezydencji wzniesiono monumentalny kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Świątynia ta słynie w całych Czechach ze swojej wręcz legendarnej akustyki, która do dziś przyciąga najlepszych wykonawców muzyki klasycznej. Posłuchajmy i chwilę my. To inny rodzaj muzyki na inną okazję. Był to festyn z okazji Święta Miasta. My potrafimy mówić, a rozumieć po czeski, protože jest młodzi na Horním Slezsku mieli czeska telewizja. Czeskie udalosti, czy te 1, czy te 2, czy te nowa počasí. Także zdravím všechny
divaki naszego kanału z Czeskiej Republiki. Dosłownie kilkanaście minut drogi na północ od Jaromierzyc znajduje się jedno z piękniejszych miasteczek w całej Republice Czeskiej. Na dodatek posiada ono aż 2 obiekty na liście UNESCO. Fakt, że to jest jeden wpis, no ale mimo wszystko. No wiemy, że Praga to Praga, Kutna Hora to Kutna Hora. One nie mają sobie równych, nie mają żadnej konkurencji. No ale tu można powiedzieć, że to jest właśnie to trzecie, czyli Trzebicz. Czy Trzebicz jest ważny, czy też czy jest ważna, bo to jest rodzaj żeński, tak jak u nas Bydgoszcz czy Częstochowa. Owszem, jest bardzo ważna, zwłaszcza na Morawach, gdzie historycznie jest miastem numer 3, po Ołomuńcu i po Brnie. Dzisiaj chyba już tak nie jest, bo to historyczne Morawy, tak jak mówiła Ania. Zobaczcie, jaki ogromny rynek Karlowo na Mestii. On też jest jednym chyba z kilku, nie powiedziałbym, że 3 największych w Czeskiej Republice. Robi wrażenie, przede wszystkim pięknie tutaj musi być, gdy jest organizowany jarmark bożonarodzeniowy, a jest. Ale kolejny dowód na to, że jesteśmy na Morawach, a nie w Czechach. W samym środku, niekoniecznie kolumna morowa, ale pomnik Cyryla i Metodego. W górnej części miasta znajduje się stary cmentarz żydowski i park z ławkami widokowymi. Bijące dzwony romańskiej bazyliki świętego Prokopa dają o sobie znać, napominając, abyśmy jutro nie zapomnieli jej odwiedzić. Nie zapomnijmy. A pod nami jeden z powodów obecności Trzebiczy na liście UNESCO, kwartał żydowski. Dawniej bardzo dużo miast, zwłaszcza ważnych miast, zwłaszcza miast z przywilejami i miast istotnych z punktu widzenia politycznego, czyli na przykład królewskich, miało swoje dzielnice żydowskie. Ale Żydzi nie mogli osiedlać się wszędzie, na przykład na klasycznym Starym Mieście, czyli jądrze tego miasta. Zresztą krakowski Kazimierz też jest tego doskonałym przykładem. Tylko że w tym przypadku mówimy o totalnym chaosie. Nie ma tutaj żadnego układu ulic sensownego, nie ma żadnego głównego placu, żadnego rynku. To przy tym Kazimierz jest wzorem urbanistycznym jako dzielnica żydowska. Ale właśnie w tym autentyzmie, który tutaj się zachował, tkwi niesamowita siła tej dzielnicy. Nie zobaczycie drugiej takiej w Czechach i ze świecą szukać też w Europie. Dlatego dostali wpis na listę UNESCO. Przydałaby się knajpka z kuchnią żydowską. Oj, przydała. No nie ma. Więc dziś pierwsze spotkanie z kuchnią czeską i mimo sierpnia z czeskim piwem. Proces przygotowania tego rodzaju knedlików wiedeńskich w nazwie, bo one są trochę podobne do tych niektórych knedli, które jedliśmy w Austrii, jest bardzo skomplikowany, wieloetapowy, zaskakująco, jeśli chodzi o wynik, który nam się kojarzy z czymś prostym. Natomiast kto oglądał różne nasze czeskie odcinki, i zawsze jest z jakimś gęstym, intensywnym sosem, w tym przypadku jest to swiczkowa z wołowiną i trochę żurawiny. Kto oglądał nasze odcinki różne z Czech, wie, że ja mam jedną gigantyczną słabość do dania, na które mam nadzieję się doczekam na tym wyjeździe, czyli kachny z zeli. Nocne kolory, ciepły blask latarni i klimat dzielnicy żydowskiej są warte spokojnego spaceru, byle nie za późno, bo rano trzeba wstać na kolejne zwiedzanie tego tam statku kosmicznego. Co widzicie, jeno sylwetkę. Oto wejście do zapowiedzianego architektonicznego skarbu Trzebiczy. Włas statku kosmicznego, romański portal czasoprzestrzenny. Już na dzień dobry wypada się ukłonić.
Romańska Bazylika Świętego Prokopa to jest też miejski wpis na listę UNESCO, także widzicie, na bogato. Bazylika finalnie ma styl gotycko-romańsko-barokowy, bo dobudowano dwie barokowe wieże od strony zachodniej w XVII wieku. Obiekt dzisiaj, zwłaszcza z tą częścią klasztorno-zamkową, stanowi muzeum tego regionu, ale jest poniedziałek, więc akurat tego muzeum nie odwiedzimy. Jeśli chodzi o zwiedzanie, odbywa się co godzinę z przewodnikiem. Można tam zajrzeć m.in. do niesamowitych krypt, bardzo starych, bardzo klimatycznych, które przez długi czas były zupełnie czymś innym, bo były magazynem lokalnego browaru. A w czasie wojny 30-letniej, gdy Szwedzi całkiem nieźle sobie tutaj poczyniali, był to też magazyn wojskowy. No to jest kawał architektury romańskiej. Tej wielkości, tej skali. Super. Przy okazji po raz kolejny warto obalić mit, że wszystkie najważniejsze wojny, pożogi wojenne ominęły ziemię czeskie, dlatego jest tyle tutaj pałaców, zamków i zachowanej substancji urbanistycznej. No owszem, jeśli chodzi o II wojnę światową, tak, czy czasy sowieckie również. Nie było tutaj też takiej fobii antyniemieckiej, więc nie niszczono wszystkich tych niemieckich pałaców. Bardzo często należały one do szlachty jednak niemieckojęzycznej. Natomiast nie zapominajmy o wojnie 7-letniej, przede wszystkim wojnie 30-letniej, gigantyczna pożoga, która przewaliła się przez tę ziemię, o wojnie o sukcesję austriacką, o inwazji Macieja Korwina właśnie węgierskiego, pomijając, że często Morawianie stawali przeciwko Czechom i tak dalej, i tak dalej. Także tego było bardzo dużo. Szwedzi mocno namieszali w połowie dzisiejszych ziem czeskich i jak poczytamy, to czasami wojny husyckie i krucjaty antyhusyckie, których było kilka. No tego się nazbierało. To nie była ziemia zawsze gołębi białych i mlekiem i miodem płynąca. Czas na największe miasto. Trzebicz i Żichlawę łączy 25 minut drogi lub rzeka Igława właśnie. Jesteśmy w stolicy regionu Wysocina. Jak na stolicę na razie cichutko, spokojnie, chociaż nie było łatwo z miejscami parkingowymi. Myślę, że na głównym placu aż tak cicho nie będzie. A mamy ochotę na dobrą kawę. Jest i kawa. Dzisiaj Igława słynie z Gustawa Mahlera. To było jego miasto rodzinne. Jest to dość znany kompozytor, którego dom jest w południowej części rynku. Jest też skwer z rzeźbą. Uważa się, że to najstarsze górnicze miasto w Czechach. To jest może fakt mniej znany, bo wszystkim kojarzy się z Kutną Horą, ale srebro tutaj wydobywano wcześniej i z podziemi, które jednak ostatnio obalono teorię, że są górniczymi chodnikami. Były to składy i magazyny, których po prostu bogacące się miasto, ale dość ograniczone terenowo, bardzo potrzebowało. I jeszcze z jednej rzeczy, mianowicie z ogrodu zoologicznego bez krat, dlatego że właśnie taki naturalny wąwóz rzeki Igławy wyznacza dla tego ogrodu zoologicznego obszar, z którego zwierzęta nie uciekną. I jeszcze igławska wersja żartu z Czechami żądającymi dostępu do morza. No a teraz jedziemy w taki mały road trip na zachód tego regionu. Jak komuś więdną uszy, to po polsku dłuższa wycieczka samochodowa, ale nomen omen w programie mamy dość intrygujące również uszy. Uszy jako atrakcja turystyczna. Witajcie w Lipnicy, oficjalnie nad Sazawą, ale żeby było śmieszniej, w ogóle nad tą rzeką nie leży. Od czeski film. Ale jak was za chwilę zaprowadzimy pod pewną atrakcję, to dopiero zobaczycie albo usłyszycie. Nie, raczej zobaczycie. Oto i one, czeskie usta prawdy, przy czym nie tak jak w rzymskim kościele, nie podejdziecie, nie włożycie ręki, żeby sprawdzić, czy nie nakłamaliście w życiu, ponieważ jest to zalany kamieniołom skał granitowych i one kilkaset metrów na zachód od miasteczka Lipnice dzisiaj skrywają bardzo ciekawe rzeźby, czy też płaskorzeźby, bo są one bezpośrednio wykute w skale. No właśnie, liczba mnoga jest tutaj zasadna. Tak, do kompletu mamy jeszcze ucho i oczy, złote oczy. Całość stanowi tak zwany Narodowy Pomnik Podsłuchu. Ucho jest brat Steinera. Nie będziemy udawać, że znamy powieści Haczka, natomiast jest to postać symbolizująca właśnie nasłuch austriackiej policji. Myślę, że w takim razie dla Czechów jest ten wątek bardzo istotny i traumatyczny również po wojnie. No ale wątek Haszka jest z miasteczkiem związany w niebywały sposób.
bo po prostu to było jego miasteczko. Tu mieszkał, tworzył m.in. opowieści o dobrym wojaku Szwejku. Tu zmarł i tu duch jego unosi się najmocniej, bo być może dosłownie. Oto na przykład domek Haszka. Cmentarz, gdzie go pochowano i obserwuje swoje miasteczko i zamczysko nad nim kulminujące. A to popularna hospoda, gdzie znajdziemy model ucha, na podstawie którego kamieniarze stworzyli tamto 3-metrowe. Jesteśmy w restauracji, która ma takie bardzo ciekawe menu w formie dziennika czy też gazety z czasów Jarosława Haszka. No niestety nie udało się znów zamówić kachny w Zeli, ale Marcin ma coś, co może w jakimś tam stopniu nawiązywać do tego dania. Jest to pieczeń wieprzowa z kapustą czerwoną. Knedlik też jest podany w troszeczkę inny sposób. Natomiast ja mam lipnickie pieczone peciny. To jest coś, co próbuję pierwszy raz. Jest to danie na słodko z gotowanych ziemniaków, takie placuszki. Potem jest to pieczone w piecu. Jest powidło bardzo słodkie i do tego może być podana bita śmietana. Tutaj w moim przypadku chyba to jest po prostu śmietana zwykła. Sama restauracja jest bardzo ciekawa, wystrój jest bardzo interesujący, jest wiele takich pamiątek związanych z Haszkiem, no bo mamy nadzieję i chyba rzeczywiście tak było, że w restauracji u czeskiej koruny on się stołował. Zamku zwiedzić nie mogliśmy, bo to był poniedziałek, ale nasz Bronek zajrzał mu za kołnierz troszeczkę, a potem rozejrzał się po zachodnim krańcu Wysoczyny, bardzo uważnie i cóż dojrzał. Otóż zawołał z góry, że dostrzegł serce. Ale czego serce? Wołamy. Serce Czeskiej Republiki. Geograficzne. No to jedziemy. Jesteśmy w maleńkiej wioseczce Cichost. Tutaj nie mam pewności, czy chodzi o ciszę, czy cichość. Rybnik, nawet skoczyła ryba. To się w Polsce aż tak nie ostało. W Czechach bardzo dużo wsi jeszcze wokół dawnych stawów rybnych jest rozłożonych. A po co właściwie przyjechaliśmy tutaj? No, tutaj jest jedna z atrakcji turystycznych, które być może kręcą tylko nas. Geograficzny środek Republiki Czeskiej. 49 południk, 15 równoleżnik. Z tego jest znana wioska Cichost. Nie jest to środek geometryczny, bo ten powinno się wyznaczać przy najbardziej krańcowych punktach Czeskiej Republiki. Swoją drogą najprawdopodobniej jest to jeden z takich przypadków, gdy środek kraju drastycznie przeskoczył z miejsca na miejsce, bo jak mieliśmy Czechosłowację, a zwłaszcza jeszcze międzywojenną, która miała w sobie Zakarpacie, to było gdzieś 300-400 km bardziej na wschód. Jeszcze tylko świetlista wizyta w Świetlej, już naprawdę nad Sazawą, wedle nazwy, znanej z produkcji szkła i słynnych czeskich kryształów. No i prowadź dalej nawigacjo na ten drugi zapowiedziany grobowiec. Nie byle kogo. Oj, nie byle kogo. To miejsce pamięci. Chodziła już na Czechy cała Europa i zdrowo dostała w skórę. O tym, jak dostawała, opowiadał mi całkiem niedawno naoczny świadek. Czechy spłyną krwią, jak spłynęła Langwedocja Kataru. Tutaj umarł Jan Žižka z Trocnowa, 1424. Jak słyszeliście przed chwileczką, słuchamy sobie trylogii husyckiej pana Sapkowskiego. Absolutnie wciąż najlepsza rzecz, jaka powstała w wersji audio w języku polskim. Po raz trzeci jej słuchamy, żeby sobie podbić klimat. A ten tumulus, ta symboliczna mogiła jest właśnie miejscem, gdzie zmarł Jan Žižka, oblegając tu na granicy czesko-morawskiej Przybysław, tuż przed wyprawą na Morawy. Zmarł nie od ran, ale prawdopodobnie jedna teoria mówi, że na sepsę, druga, że na dżumę. Oczywiście prawdziwego miejsca pochówku Žižki nie ma, bo ten czeski bohater przez wrogów swoich nie było dopuszczone, aby można było budować legendę na jego grobie. A i tak przecież wyznawcy i poplecznicy Žižki później pod dowództwem Prokopa nazwali się sierotkami. Właśnie, żeby pokazać, jak bardzo są sierotami po swoim bohaterze. No i jednym z czeskich bohaterów
narodowych, co oczywiście w wielu miejscach Czeskiej Republiki można zobaczyć. Jesteśmy w okolicach miejscowości Zdziar nad Sazawą. Mieszkamy w takim pensjonacie, który jest dawnym młynem. I co tutaj mamy? Mamy wielkiego czeskiego lwa i morawskiego orła i krzyczące dziecko, bo jest to teren rekreacyjny. A to oznacza, że tu jest historyczna granica pomiędzy Morawami i Czechami, czyli Bohemią. No właśnie, to bardzo ważne o tym zaznaczać. Natomiast miejscowość słynie ze zdecydowanie bardziej spektakularnej atrakcji turystycznej. Dzisiaj czeka nas dzień wędrówkowy, a jesteśmy na terenie najniższych czeskich gór. Sami Czesi tak o nich mówią. To są Zdziarskie Wierchy. Za moimi plecami najwyższy masyw tych gór, ale nie przekracza nawet 900 metrów. Natomiast cały krajobraz i ten teren przypomina troszeczkę nasz Beskid Niski. I nie chodzi tylko o same krajobrazy, ale także o te przepastne, wolne, puste przestrzenie. Jesteśmy w miejscowości Milowy przy Milowskim Rybniku. Za chwileczkę sobie zrobimy taką pętlę. Tutaj też Wam polecamy zaparkować. Używamy do tego oczywiście aplikacji Mapy CZ. To nie jest żadna kryptoreklama, po prostu jak wiecie cały czas z niej korzystamy. Jest to genialne. Gratulacje dla Czechów. Co ciekawe, mają też wersję zimową ta mapa. Teraz oczywiście korzystamy z turystycznej, robimy sobie taką pętelkę na około 3 godziny, ale dzięki tej zimowej dowiedzieliśmy się, że tutaj w nieodległym Nowym Mieście na Morawie jest mnóstwo tras do narciarstwa biegowego, jest nawet stadion biatlonowy, tam były też Puchary Świata organizowane, to samo jeśli chodzi o MTB. No, ale teraz idziemy w kierunku Malińskiej Skały. To jest to Ostaniec 20-metrowy. On nie jest najwyższy w okolicy, ale stąd widać najwyższy szczyt Zdziarskich Gór, czyli 9 skał. Jesteśmy właśnie na grzbiecie dziewięcioskalskim, ale to nie jest też najwyższy szczyt całej Wysoczyny, bo wyższy jest koło Żichlawy, ma 1 metr więcej. A ten hałas, który czasami tak słychać w oddali, wyobraźcie sobie, chyba ćwiczą piloci myśliwców gdzieś z okolicy, skoro taki to pusty teren. Oto druga skała na naszej trasie. Dratenicka skała. 776 metrów. Raczej niedostępna dla nas akurat, więc widoku nie będzie. Ale już z Praseckiej Skaly znowu będzie widok. Jest to, słuchajcie, najłatwiej dostępna skała dla wszystkich, ponieważ od parkingu podchodziliśmy tu dosłownie 10 minut. Przy dobrej widoczności dostrzeżecie tam jeseniki. Podejrzewam, że karkonosze również, ale co nas interesuje, tutaj jest taka miejscowość, nazywa się Kratka. Ona jest właśnie pomiędzy tą skałą, a tymi dwoma, gdzie byliśmy wcześniej. No i jest wyjątkowa. Udajmy się tam. Ta wioseczka, Kratka, wioseczka, ponieważ Wesniczka, jak się dowiedzieliśmy od tutaj miejscowych, albo nie wiem, może i turystów, Wesniczka to po czesku jest taka malutka wioseczka i ona nosi tytuł Wesniczka Pamotkowa Rezerwace, co ciężko tak naprawdę po polsku przetłumaczyć, określić. To jest po prostu taka wioseczka, która jest prawem chroniona. A dlaczego? Bo nie można bez konsultacji dokonać remontu zabytkowego domu. Bez fachowej konsultacji, by nie pasowało do całości, zgodnej z tradycją historycznej zabudowy. Pamiętamy, jak w jednym z odcinków czeskich żeśmy zwrócili uwagę, że przydałoby się w Polsce takie prawo,
bo mamy dużo gorsze podejście do zabytków na wsiach, no to było dużo komentarzy, że zamordyzm, że nie ma wolności. Ale właśnie, jeśli zależy nam na tym, aby zakonserwować, zachować dla następnych pokoleń coś, co jest spójne, ładne i sensowne, to trzeba trochę wyrzeczeń. Nie można wszystkiego zmieniać jak popadnie 5 rodzajami okien, 7 rodzajami ociepleń. Lemoniada żon, wyrobiona z kwaletni wody z podzemnych pramenów Wysociny, to chyba rozumiecie. No to dobra. Bardziej kwaśna niż nasza. Tu właśnie jest Muzeum Przyrody Żdziarskich Wierchów. Ono jest w takim zabytkowym budynku typowym właśnie dla Moraw. Widzicie, jesteśmy ograniczeni bramą od zewnątrz. W środku dziedziniec pomiędzy częścią gospodarczą a domową. W Polsce można jeszcze na ziemi kłodzkiej coś takiego zobaczyć, ale to dlatego, że przez większą część historii była związana z koroną czeską niż z polską. Tu w interaktywnej wystawie wyraźnie zaznaczone jest jednak to, co najważniejsze i kluczowe dla regionu, czyli Żdziar. W XII wieku, zaraz po założeniu Żdziaru nad Sazawą, założono tutaj w tym miejscu jeden z największych klasztorów naszych ulubionych zakonników, czyli cystersów. Dlatego, że ulubionych, no bo mocno ingerowali, ale kreatywnie w okoliczny krajobraz. Tutaj specjalizowali się akurat w gospodarce rybiarskiej, w stawach hodowlanych. Po kilku wiekach tutejszy klasztor był jednym z najbogatszych w Europie Środkowej, jednym z największych. Dzisiaj w skrzydle tym oto znajduje się zamek, pałac rodu Kińskich. W tamtym skrzydle jest multimedialne muzeum nowej generacji, tak się nazywa, na temat historii cystersów. Tutaj jest bazylika mniejsza, zjawiskowa, przepiękna, o zachwycających, jasnych wnętrzach. I gdy tacy się stali bogaci, zainwestowali w sztukę i to w mocne nazwisko Jana Błażeja Santiniego. Jest to jeden z najsłynniejszych czeskich architektów, uważany za twórcę stylu baroku gotyckiego, urodzony w Pradze w rodzinie włoskiej, stąd nazwisko. Pokazywaliśmy Wam dzielnicę włoską w Pradze w odcinku z Pragi. I on tutaj zostawił po sobie wiekopomne dzieła. No właśnie, jedno jest bardzo słynne, duże, zostawimy je sobie na wieczorne, późniejsze światło. Drugie jest mniejsze, niedaleko stąd i zobaczymy je za chwilę. Oto tak zwany cmentarz dolny, morowy. Przyznacie, że dość oryginalny kształt, architektura i forma, jak na miejsce pochówków. Wstęp wolny. A to dzieło większe, sławniejsze, wybitne, to właśnie ten drugi statek kosmiczny, na który czekaliście. Ale czy dostrzeżecie w nim gotycki barok? Zwróćmy uwagę na symbolikę liczby 5, związanej z Janem Nepomucenem i jej dwukrotności, na przykład 10. Symbol świętego, dość nietypowy, to język i płonie on pod sklepieniem. Całość oświetla naturalne światło, znak rozpoznawczy Santiniego, który tak układał okna swoją drogą o różnych dziwnych kształtach, jak na przykład okna w kształcie języków, żeby nie dopuścić do ani jednego miejsca będącego w cieniu. Kościół położony jest na wyraźnym wzgórzu, Zielonej Górze. Otoczony jest arkadowym murem obronnym, ale też ozdobnym, doskonale uzupełniającym całe założenie. Niesamowita architektura, no i autor zostawił po sobie coś trwalszego niż ze Spiżu. Mówimy o pewnej teorii oczywiście, bo obiekt był odbudowywany. No i trafił jako pierwszy, słuchajcie, na listę UNESCO z Czech, jeśli chodzi o budowlę, bo tam były wcześniej stare miasta, jako budowla. No i zobaczcie, mamy w Wysoczynie geograficzny środek kraju. Mamy miejsce pochówku jednego z najważniejszych pisarzy, czyli Haszka. Mamy miejsce rzekomej śmierci bohatera narodowego Žižky. Mamy sanktuarium świętego, ewidentnie związanego z Czechami. Czyż nie można zaryzykować stwierdzenia, że region Wysoczyna, mimo że mało znany, jest taką pigułką tego kraju? No i ma w sobie Czechy i Morawy. Uczcijmy stwierdzenie takowe pięknymi ujęciami wieczornymi z drona, a później jakaś dobra strawa. Nieskromnie powiem, jako narrator czesko-morawskiej opowieści
że to bardzo udane ujęcia na koniec udało się wyczarować, prawda? A teraz profanum, gdy dobrze ugotowane, też zasługujące na wielkie pochwały, czyli wymarzona kachna w zeli i to biało-czerwonym. Któż zaintrygował się Janem Błażejem Santinim Eichelem, architektem, który nauki pobierał u samego Borrominiego w Rzymie, ten niech ucieszy się wieścią, że po pierwsze właśnie niedawno wrócił Rzymbuk, czyli nasz przewodnik po Rzymie, rozszerzony i zaktualizowany, oraz po drugie w okolicy bliskiej znajduje się jeszcze kilka dzieł Santiniego i obiektów. Między innymi ten kościół świętego Wacława w miejscowości Zwole. Dla nas idealnie, bo po prostu było po drodze do domu. Droga do domu biegnie przez malowniczą dolinę rzeki Swratki. Jest tu duży zbiornik wodny w wiosce Wir, są ciekawe via ferraty, punkty widokowe. Jest w linii prostej 3 godziny do Bytomia. Ta drewniana zabytkowa kładka znajduje się w miejscowości Koróżne. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek z mało znanej krainy Republiki Czeskiej. To znaczy, dla Was już bardziej znanej, zachęcamy Was wszystkich, zarówno tych początkujących w pasji do naszego południowego sąsiada, jak i koneserów. Na pewno się nie zawiedziecie. A teraz mała przerwa na kanale. Pozwolicie, że przegrupujemy siły i widzimy się w następnych odcinkach, zapewne już z Włoch, Polski i reszty świata. Do zobaczenia! Jeśli cenisz naszą twórczość i chcesz wspomóc naszą pracę, zostań patronem lub mecenasem kanału, finansując nowe serie i filmy. Oferujemy specjalny pakiet z cegiełką i certyfikatem. Za każdą szczodrość dziękujemy.